Dziś opowiemy Wam o Toruniu, który posiada mnóstwo miejsc wartych zobaczenia i niezwykle ciekawą historię. Dlatego nasza opowieść o tym pięknym mieście będzie się składała z dwóch części. W pierwszej z nich opowiemy oczywiście o piernikach i Koperniku, ale także o tym, skąd jest taki widok, czym są w Toruniu Palec Boży i Trąba Boża, co robią osioł i pies Filutek na toruńskim rynku. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Zanim powstał Toruń, w miejscu, gdzie dziś znajdują się ruiny Zamku Krzyżackiego, istniał gród o nazwie Postolsko. Zapewne zniszczyli go Prusowie, przeciwko którym książę mazowiecki Konrad sprowadził rycerzy zakonu Najświętszej Marii Panny, zwanych potocznie Krzyżakami. To właśnie Krzyżakom Toruń zawdzięcza swoje powstanie. Pierwsza próba założenia miasta w 1233 roku była nieudana. Wybrano złe miejsce, zbyt nisko nad wodą. Obecnie to niewielka wieś Stary Toruń. 3 lata później miasto przeniesiono w obecne miejsce i tym razem wybór był trafny. Pół wieku później było to już dynamicznie rozwijające się miasto, należące do jednej z najważniejszych organizacji handlowych Europy Północnej – Hanzy. Rozwój był tak dynamiczny, że obok lokowanego w 1251 roku miasta 13 lat później Krzyżacy ufundowali drugie miasto. Starsze, zwane Starym Miastem, było przede wszystkim miastem kupieckim i to o nim głównie opowiemy w pierwszej części. Młodsze, zwane Nowym Miastem, było nade wszystko osadą rzemieślników. Będzie ono jednym z bohaterów drugiej części filmu o Toruniu, obok toruńskich zamków i murów obronnych. Film ten ukaże się na naszym kanale już za 2 tygodnie. Oba miasta, stare i nowe, zostały połączone w jedno dopiero w 1454 roku. Krzyżacy, zakładając Toruń, nie mogli wiedzieć, że ich dzieło zostanie docenione przez UNESCO, które w 1997 roku wpisze Stare Miasto, Nowe Miasto i zamek na listę światowego dziedzictwa. Stare Miasto początkowo liczyło sobie 10 hektarów i jego centralny plac targowy znajdował się w rejonie obecnej ulicy Żeglarskiej. Jednak gwałtowny rozwój miasta w krótkim czasie wymusił na początku lat 50. XIII wieku powiększenie jego powierzchni o kolejne 9 hektarów. Wytyczono wtedy obecny rynek, zbliżony do kwadratu o bokach liczących nieco ponad 100 metrów. Wzniesiono pierwsze elementy przyszłego ratusza. Ratusz zaczął powstawać na przełomie XIII i XIV wieku na podstawie przywileju wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada von Wallenrode. Najstarszym elementem jest pochodząca z lat 70. XIII wieku wieża. Jest ona sama w sobie atrakcją, ponieważ można na nią wejść i podziwiać z wysokości 40 metrów widok na rynek i całą zabytkową część Torunia. Od XV wieku wieża miała spiczasty hełm ze złotą koroną. Niestety uległ on zniszczeniu podczas szwedzkiego oblężenia miasta w 1703 roku. Od tego czasu wieża ma obecny prowizoryczny dach. Kto wie, może w przyszłości zostanie jej przywrócony pierwotny hełm. Ważny dla dziejów ratusza był XVII wiek, kiedy ratusz przyjął formę zamkniętego czworoboku i został przebudowany w stylu manierystycznym, nie tracąc przy tym wielu cech budowli gotyckiej. Bogactwo dekoracji wyrażało potęgę Torunia, który w tym czasie przeżywał swój złoty okres. Wspomniane szwedzkie oblężenie zniszczyło nie tylko hełm wieży, ale poważnie uszkodziło cały budynek,
który został odnowiony w nieco skromniejszej, ale wciąż zachwycającej formie. Do połowy XV wieku ratusz był siedzibą władz Starego Miasta, następnie już całego toruńskiego zespołu miejskiego. Obecnie w ratuszu znajduje się Muzeum Okręgowe. Ratusz toruński, co było niezwykłe, łączył ze sobą funkcje handlowe, sądownicze i urzędy miejskie. Na parterze mieściły się m.in. sukiennice, kramy, sala wagi oraz sala sądowa. W dawnej hali ław chlebowych znajduje się jedna z najciekawszych kolekcji sztuki średniowiecznej – rzeźby, malarstwa, a szczególnie unikatowa w tej części Europy kolekcja witraży. Na piętrze mieściła się z kolei sala rady, zwana współcześnie królewską, ponieważ gościła większość polskich królów. W tej sali w 1501 roku zmarł król Jan Olbracht. Kolejna sala to sala wielka. To w niej Rada Miasta podejmowała gości. Trzykrotnie zebrał się w niej Sejm. Ratusz nie był jedynym symbolem potęgi Torunia i jego mieszczan. Bardzo ważny był dwór Artusa. Jego nazwa nawiązywała do legend o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Był on siedzibą Bractwa Świętego Jerzego, skupiającego najbogatszych kupców w mieście. Mieszczanie mający aspiracje rycerskie posiadali też od XV wieku istniejącą do dziś letnią siedzibę – Dom Bractwa Świętego Jerzego. Dwór Artusa był towarzyskim salonem toruńskich elit, miejscem, gdzie goszczono polskich królów. To właśnie w dworze podpisano w 1466 roku pokój toruński, dzięki któremu m.in. ziemia chełmińska z Toruniem oraz Pomorze wróciły do Polski. Obecny budynek dworu pochodzi z końca XIX wieku i został zbudowany w stylu neorenesansowym. Oryginalny XIV-wieczny dwór został rozebrany na początku XIX wieku ze względu na zły stan techniczny i na jego miejscu przez pewien czas wznosił się teatr miejski. Po zbudowaniu nowego dworu Artusa nowy teatr miejski powstał przy obecnym placu teatralnym i został otwarty 120 lat temu. Zaprojektowali go czołowi wiedeńscy architekci Ferdinand Fellner i Hermann Helmer. Gdy w połowie XIII wieku główny plac miejski przeniesiono w obecne miejsce, położony do tej pory poza miastem, w zacisznym miejscu klasztor i kościół franciszkanów, nieoczekiwanie znalazł się w samym centrum, przy rynku. O ile klasztor franciszkanów został zniesiony podczas reformacji, to poklasztorny kościół jest dziś jedną z najcenniejszych i największych w Polsce gotyckich świątyń. Popularnie nazywany jest kościołem mariackim. Powstał on w XIV wieku w wyniku rozbudowy wcześniejszego XIII-wiecznego kościoła franciszkanów. W okresie reformacji stał się główną świątynią ewangelików, by ostatecznie stać się ponownie świątynią katolicką. To w czasach protestanckich w kościele spoczęła siostra króla Zygmunta III, królewna Anna Wazówna, która w odróżnieniu od brata katolika była ewangeliczką. Wysoki fronton zwieńczony 3 sygnaturkami, ponieważ reguły franciszkańskie zabraniały budowy wieży, wysokie filary, wysmukłe okna z wielobarwnymi witrażami, ostre łuki – to wszystko najlepsze cechy gotyku, jakie ten kościół posiada. Zewnętrzne mury są gładkie, ponieważ wzmacniające ściany szkarpy zostały wprowadzone do wnętrza, stwarzając wnęki, w których można było umieścić kaplicę. Pomysł ten został powtórzony w gdańskiej Bazylice Mariackiej, w mieście, które ostro rywalizowało z Toruniem, ale kopiowało z niego najlepsze wzory. W pierwszym na ziemiach państwa krzyżackiego kościele o wnętrzu halowym do najcenniejszych dzieł, które warto zobaczyć, należą gotyckie polichromie z postaciami świętych na wewnętrznych szkarbach, a także jedyna tej wielkości w Polsce rzeźba Chrystusa w grobie. Duże wrażenie robią też barokowy ołtarz główny i organy.
Oprócz kościoła mariackiego do rynku przylegają okazałe domy toruńskich mieszczan. Piękne kamienice mieszczańskie można zobaczyć także wzdłuż ulic Starego Miasta. W Toruniu zachowało się przede wszystkim najwięcej średniowiecznych kamienic patrycjuszowskich, pośród wszystkich miast, jakie należały do Hanzy. Część gotyckich ceglanych kamienic zachowała swój wygląd, inne zostały przebudowane w stylu renesansu, manieryzmu i baroku. Czasem spod późniejszych elewacji wystają niewielkie średniowieczne detale. Jest ich bardzo dużo. Wiele domów zachowało swój typowo północnoeuropejski charakter. Wznoszone w cegle już od drugiej połowy XIII wieku miały 3 lub 4 osie okienne, były 3 czterokondygnacyjne, a największe dwutraktowe były zwrócone szczytem do ulicy. Największe były kamienice kupieckie, mniejsze należały do rzemieślników. Najlepszym przykładem toruńskiego średniowiecznego domu jest dom Kopernika przy dawnej ulicy Świętej Anny, obecnej oczywiście ulicy Kopernika. To tu miał przyjść na świat 19 lutego 1473 roku najbardziej znany w świecie torunianin Mikołaj Kopernik. Czy słynny astronom, wybitny ekonomista, prawnik, lekarz, dyplomata urodził się w tym domu? Nie mamy pewności. Bardzo możliwe, że miało to miejsce w innej kamienicy należącej do Mikołaja, ojca, położonej przy rynku staromiejskim, kamienicy pod Lwem. Ta druga już nie istnieje. Pod koniec XIX wieku powstał na jej miejscu dom towarowy. W Muzeum Domu Kopernika mieszczą się wystawy opowiadające o życiu wielkiego uczonego. Od wczesnych lat spędzonych w Toruniu, poprzez czasy studenckie w Krakowie i we Włoszech, aż po życie jako duchownego i uczonego. Wnętrze budynku to też okazja do poznania urządzenia i wyposażenia dawnego późnogotyckiego toruńskiego domu. To przede wszystkim podział na zewnętrzny i wewnętrzny trakt, parter z wysoką sienią z kantorem, czyli kupieckim biurem w antresoli, część mieszkalna na wyższych piętrach i magazynowa na najwyższych, gdzie zachowała się oryginalna więźba dachowa. Kopernika upamiętnia też pomnik na toruńskim rynku, odsłonięty w połowie XIX wieku. W tym samym miejscu w średniowieczu stał pręgierz, jeden z 3. Pozostałe 2 miały formę osła. O ile oryginalne osły były z drewna z blaszanym, wyostrzonym grzbietem, to współczesny osioł jest w całości metalowy. Rzeźba często budzi wesołość turystów, którzy chętnie tu robią zdjęcia. Do śmiechu jednak nie było żołnierzom, którzy od lat 20. XVII wieku do końca XVIII wieku byli karani posadzeniem na ośle za przewinienia. Poza upokorzeniem, za sprawą ołowianych ciężarków przymocowanych do nóg, cierpieli od blachy, która wbijała im się w siedzenie. Pomnik Kopernika i figura osła nie są jedynymi pomnikami na rynku. Jest tutaj też figura Flissaka postawiona na fontannie. Nawiązuje ona do legendy o Flissaku, który, grając na skrzypcach, oczarował tysiące żab, które były plagą dla Torunia. Dały się wyprowadzić z miasta, podążając za grającym Flissakiem. Naszą największą sympatię wzbudził pomnik psa Filusia. To bohater twórczości znanego rysownika i karykaturzysty związanego z Toruniem, Zbigniewa Lengrena. Ponoć pogłaskanie Filusia przynosi pomyślność. Prawą ręką musicie go pogłaskać po głowie na rozum, lewą po ogonku na miłość i uchwycić parasolkę, żeby i w finansach się wam powodziło. Średniowieczni mieszkańcy Torunia nie musieli głaskać parasolki profesora Filutka. Byli za to niezwykle zaradni i dzięki przynależności do Hanzy, handlując z wieloma miastami w Europie, uczynili swoje miasto jednym z najwspanialszych w tej części Europy. Swoją potęgę wyrażali poprzez wznoszenie prestiżowych budowli, jak ratusz, dwór Artusa, ale także główny kościół miasta. Jest to dziś bazylika katedralna świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Apostoła. To najstarszy kościół Torunia i jedna z największych w tej części Europy halowych świątyń. Jej budowa trwała 200 lat.
Rozpoczęto ją w latach 30. XIII wieku. Długi czas jej wznoszenia był wynikiem ciągłej rozbudowy, aby ostateczna forma spełniała oczekiwania toruńskich mieszczan. Ozdobą budowli jest XV-wieczny zegar Digitus Dei, Palec Boży. Nazywa się tak, ponieważ ma tylko jedną wskazówkę. Tarcza zegara była skierowana w stronę rzeki, ponieważ miała przede wszystkim regulować życie portowe miasta na nabrzeżach i na rzece. W wieży znajduje się dzwon Tuba Dei, czyli trąba Boża. Według najnowszych badań został odlany w 1522 roku. Tym samym nie potwierdziła się legenda o ufundowaniu dzwonu w 1500 roku dla przebłagania Boga i uniknięcia końca świata z nastaniem nowego wieku. Waży on ponad 7 ton i jest jednym z 3 dzwonów w Europie poruszanych siłą nóg, nie rąk. Wnętrze bazyliki to skarbnica dzieł sztuki. Są to przede wszystkim XIV-wieczne malowidła ścienne i zaliczana do największych dzieł gotyckiej sztuki europejskiej rzeźba Piękna Madonna Toruńska. Równie piękne jak dzieła sztuki średniowiecznej są te z późniejszej epoki baroku. W bazylice są też 2 szczególne miejsca. Jedno to chrzcielnica, w której miał być ochrzczony Mikołaj Kopernik, a także miejsce, gdzie spoczywa serce króla Jana Olbrachta. Dowodem gospodarczej potęgi i dobrobytu dawnego Torunia są nie tylko kościoły, ratusz czy kamienice. To także miejsca, gdzie były składowane towary, szczególnie zboże, czyli spichcze. W XVII wieku było ich ponad 100. O ile początkowo spichrze stanowiły górną część budynku mieszkalnego, jak w wielu miastach hanzeatyckich, to właśnie w XVII wieku wraz ze wzrostem handlu zbożem zaczęły powstawać odrębne budynki. Większość z nich mieściła się blisko nabrzeża Wisły, dokąd przypływały i odpływały statki z towarami. Do dziś przetrwało 30 z nich i są unikatem w całej północnej Polsce. Inne, znajdujące się w Gdańsku, Elblągu, Kołobrzegu, Szczecinie lub Malborku, nie przetrwały do naszych czasów. Podczas zwiedzania tak licznych zabytków Starego Torunia trzeba na chwilę odpocząć. Być w Toruniu i nie spróbować pierników? To chyba niemożliwe, skoro sam Bolesław Prus pisał, że miasto chlubi się Kopernikiem, cytujemy, jakąś krzywą wieżą i właśnie piernikami. Od XIV wieku toruńskie pierniki były nie tylko przysmakiem, ale też dziełem artystycznym i pełniły rolę luksusowych upominków. Przez stulecia piernikami byli obdarowywani wszyscy polscy królowie, od Władysława Jagieły po Augusta II Mocnego. Służyły też jako ekskluzywna poobiednia zakąska do wina, wódki lub pitnego miodu. Przygotowanie ciasta, którego zaczyn był przechowywany w wielkich kadziach w piwnicach domów, było niezwykle kosztowne i nieraz angażowało cały majątek rodziny. O powodzeniu decydowały nie tylko utrzymywane w sekrecie receptury, ale też przepiękne drewniane formy wykonywane przez tych samych snycerzy, którzy tworzyli meble dla bogatych patrycjuszy i dla wyposażenia kościołów. Najczęściej spotykanymi motywami w złotym okresie wyrobu pierników byli polscy królowie, królowe, anioły, Matka Boska z Dzieciątkiem, święty Jerzy ze smokiem, sceny rodzajowe czy przedstawienia zwierząt. Równie ważna była końcowa praca złotników nad bogatym zdobieniem piernikowych wypieków. Nazwa piernik wywodzi się od staropolskiego określenia pierna, czyli przyprawy korzennej, pieprznej, dodawanej do ciasta z mąki z dodatkiem miodu. Z czasem smak piernika stał się mniej pieprzny i tylko w nielicznych miejscach jest on sprzedawany na podstawie starych receptur. Warto zajrzeć do toruńskich sklepów oferujących pierniki, choć potem trudno wyjść z nich bez zakupu tych smakołyków. Najpopularniejsze są oczywiście katarzynki w kształcie 6 połączonych medalionów. Na temat nazwy i początków wypieków w takim kształcie opowiadają liczne legendy. Można je poznać, jak i całą bogatą historię toruńskich pierników, odwiedzając Muzeum Toruńskiego Piernika.
To dawna fabryka pierników Gustawa Traugott-Wesego, którego dziadek zaczął wypieki już w latach 60. XVIII wieku. Firma Gustav Wese miała przedstawicielstwa handlowe w 13 miastach Europy. Produkowała około 90 rodzajów pierników, oczywiście także katarzynki, które docierały do Chin, Japonii, do Afryki i na Hawaje. Pomyślnie rozwijająca się firma od lat 80. XIX wieku miała siedzibę przy ulicy Strumykowej w budynku mieszczącym obecnie Muzeum Toruńskie. Rosnąca po I wojnie światowej konkurencja sprawiła, że kolejny przedstawiciel rodziny, Gustav Bernhard Wese, sprzedał ją i opuścił Toruń. Współcześnie tradycję firmy kontynuuje fabryka cukiernicza Kopernik. Muzeum oferuje wiele atrakcji. Prezentowane są np. formy do pierników od XVII do XX wieku, piece do wypieków od średniowiecza po współczesność, a także można spotkać samego Gustawa Wese, zajrzeć do XIX-wiecznego saloniku oraz sklepów z XIX i XX wieku. Zanim zakończymy pierwszą część naszej filmowej opowieści o Toruniu, zapraszamy Was na kolejną podróż w czasie i przestrzeni, które charakteryzują nasze filmy. Zobaczycie miejsca, które pokazaliśmy Wam w dzisiejszym filmie i takie, które pojawią się w drugiej części. Wyruszymy w tę podróż z ulicy Szerokiej, gdzie na początku XX wieku prowadził swój zakład Karl Bonat. Był on fotografem, malarzem i wydawał również pocztówki. Do zobaczenia za 2 tygodnie w kolejnym odcinku o Toruniu. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek, żeby otrzymać przypominajkę o kolejnym filmie na naszym kanale. Pozdrawiamy serdecznie.